jakiś zilion lat temu, kiedy jeszcze się ludzie przyjmowali komunistami, taka zawzięta amerykańska komunistka, miała na imię Perełka, Pearl S. Buck, była miłośniczką Mao Tse-tunga, no i spotkało ją szczęście, mogła zrobić wywiad z wielkim wodzem Wielkiej Rewolucji i zadała mu pytanie, co on sądzi o Europie. Mao Tzu-si pomyślał sekundę i odpowiedział: sprawy tego przylądka nie mają dziś większego znaczenia. Proszę zwrócić uwagę, że on to mówił w czasach, kiedy jednak armia brytyjska, francuska, niemiecka coś jednak znaczyły. To było zaraz po wojnie, to był chyba 4. czy 5. rok. I on to mówił już wtedy. Od tego czasu minęło 60 lat. I te państwa już nie znaczą prawie nic. Gospodarczo tam zdychają, militarnie. No to teraz proszę, może widzieli Państwo taki film, nazywa się Wojna Światów, czyli książkę Wojna Światów, ja już czytałem książkę, ale film też wiedziałem, Wellsa. Streszczę dla tych, co nie widzieli, nie czytali. Otóż na Ziemię przylatują Marsjanie, mają wielką technikę, niszczą nas i niszczą. Po kilku dniach inwazja jakoś zacicha, oni wszyscy wymierają. Co się okazało, że my przez miliony lat życia na Ziemi się odporniliśmy na nasze bakterie, a oni nie. I nasze bakterie po prostu ich wykończyły. Otóż to samo tutaj tyczy tej sytuacji, bo to mamy ten widok tych maszyn, piekielnych maszyn, które miały promienie zabójcze, prawda, potężnych, a w środku te rozkładające się już trupy tych Marsjan. Mniej więcej tak samo wygląda dzisiejsza cywilizacja europejska, która jest właściwie, technicznie jesteśmy świetni. Tylko co z tego, skoro nie ma tej woli walki, nie ma tego ducha wojownika, o którym mówił Stefan Kisielewski. Jesteśmy już trupami. To mówiłem zresztą na przemówieniu na konwencji w Katowicach. Już trupami. I jednym z przyczyn, właściwie może objawów, to trudno powiedzieć, przyczyn czy objaw, jest zniesienie kary śmierci. Jak człowiek ma zabić, załóżmy, muzułmanina, który przychodzi mu się bezczelnie czarogęsi, skoro nie potrafi zabić własnego mordercy? Jeżeli nawet mordercy nie umiemy powiesić, no to jak mamy potraktować człowieka, który jeszcze nie jest mordercą, ale nam grozi, prawda? Nie mamy moralnej siły, żeby to zrobić. Podobnie to z Amerykanami. Oni jednak mimo wszystko, jak ktoś mi tam podpadnie, no to posyłają jakiegoś drona czy inny samolot, zabijają tego faceta, przy okazji ginie 3 innych cywilów, trudno na wojnie, jak to na wojnie. To oczywiście jest przesada w drugą stronę, ale to świadczy o tym, że oni jeszcze tego ducha wojownika jeszcze mają, fighting spirit. Natomiast w Europie on już umarł. I to jest coś niesłychanego. Ja na przykład żądanie opieki. Ja rozumiem, że niektórzy się tego domagają, ale miałem taki wykład, bardzo dobrze płatny. Zapłacili mi Holendrzy, przedsiębiorcy holenderscy, przyjechali do Polski. Miał wykład dla nich. No miałem ten wykład, no i po wykładzie oni podchodzą do mnie i mówią: panie prezesie, jak to? To miałoby nie być kodeksu pracy? Ja mówię: na po co mam kodeks pracy? No przecież ludzie mogą wyzyskiwać robotników. No ale pan będzie wyzyskiwał, no i ja nie, bo nie mogę, bo konkurencja. No właśnie, pan nie może, ten nie może, ale kodeks chcecie mieć, tak? Oni mają tak głęboko wbite w głowę to opiekuństwo, to, że niewidzialna ręka rynku wszystkim rządzi, tylko musi tym rządzić jakiś dobry pan, dobry urzędnik. I to jest zabójcze dla wszelkiej inicjatywy. Wszystko jest robione przez tysiące przepisów. Właśnie jechałem sobie samochodem na lotnisko i słuchałem właśnie, jak tam się kolejną ustawę uchwala, ile to trzeba zrobić, żeby to uchwalić, ile to lat pracy legislacyjnej, żeby można było cokolwiek zrobić. Wie Państwo, Empire State Building budowano rok i miesiąc przy niezatrzymanym ruchu ulicznym. Było to w roku 1901, o ile się nie mylę, czy 1910. Nie było tej biurokracji i można było to zrobić w rok i miesiąc. Najwyższy budynek świata budowano, bo nie było przeszkód biurokratycznych. Ludzie się nie wahali, ludzie ryzykowali, również swoim życiem. Bo trzeba powiedzieć jasno, bo jeżeli zaczynamy jakąkolwiek budowę,
że zaczynamy jakąkolwiek budowę, no to wiadomo z góry, że jak jest duża budowa, no to statystycznie na tej budowie jest zatrudnionych 1000 robotników, a nawet trwa pół roku, no to zginie 2-3 robotników. To jest nieuniknione. Taka jest statystyka. No ale gdyby człowiekowi zaczyna budowy powiedzieć, że na tej budowie zginie 3 robotników, to chyba jakieś konsorcja wstrzymają natychmiast budowę, prawda? Bo życie ludzkie jest najwyższą wartością. No nie można tak prowadzić działalności żadnej, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. Nie można się bronić przed wrogiem na zasadzie, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. My zabiliśmy tego ducha wojownika, przez to zaczęliśmy nadmiernie cenić życie ludzkie. Ja rozumiem, że życie ludzkie jest rzeczą bardzo ważną, oczywiście, ale nie jest rzeczą najważniejszą. W naszej stacji europejskiej były rzeczy ważniejsze niż życie ludzkie. Prawda, wiara, honor. Ludzie ginęli dla ojczyzny, dla wiary. Ludzie oddawali swoje życie. No, powiedzmy, oddawać życie to jest wielka rzecz. Ryzykować życiem. Ale się nawet nie musimy ryzykować życiem. Człowiekowi się odbiera szansę ryzykowania życiem. Człowiek, który ryzykuje swoim życiem, uważany jest za wariata. I niestety ci muzułmanie, którzy przychodzą, mają nad nami ogromną przewagę. Oni się nie boją zaatakować. Oni się nie boją dziecka przerzucić przez granicę, prawda? Oni chcą zająć terytorium. I ta prymitywna cywilizacja jest lepsza niż ta cywilizacja, która się wydaje niesłychanie wysoka, prawda, kulturalna, ale proszę Państwa, w stacji kulturalnej, oprócz ludzi, którzy myślą, wielkich filozofów, prawda, muszą być osiłki, które wezmą tę kłonicę i przywalą wrogowi. Muszą być rycerze, którzy wezmą szpadę i będą walczyć. Musi być husaria, która ruszy na wroga. Muszą być ludzie, którzy mają pistolety i będą bronili swojego domu. Musi być. Ale ich nie może być, kiedy mówimy, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. To trochę jak w dowcipie, jak Lord Hodgson sobie pływał po morzu, a wiedząc, że są rekiny, wziął ze sobą nóż. No i podpłynął rekin, Lord Hodgson sięga po nóż, a rekin się odzywa ludzkim głosem: My lordzie, do ryby z nożem. No, pogrzeb Lorda Hodgsona się nie odbędzie z powodów ogólnie zrozumiałych. Otóż to samo jest i tutaj. Oni nas szantażują, przecież musi być humanitarni, tolerancyjni, a sami przecież nie są. I to ich cywilizacja jest wyższa. Cywilizacja jest zdolna do życia. Nasza nie. Może przywołam na zakończenie jeszcze jedną science fiction Wellsa. To jest Podróż w czasie. I tam w jednym z odcinków on ląduje w przyszłości, gdzie są plemiona. Ludzkość się podzieliła na 2 plemiona. Na Morloków i na takich wysoce cywilizowanych ludzi, dzieci kwiaty, nic nie robią, zajmują się filozofią, poezją, rozmawiają, a tamci ich czasami zjadają. Dostarczają im jedzenia, dostarczają im wszystkiego, a czasami ich zjadają. I taka właśnie sytuacja jest w tej chwili. Mamy wysoką cywilizację, bardzo wysoką, wyspecjalizowaną, ale zabrakło nam tych ludzi, ci ludzie, którzy powinni wziąć maczugę i walić, to oni teraz są na uniwersytetach i uczą się jakichś zupełnie zbędnych rzeczy, prawda? Potem są tak kulturalni, że w tej maczugi do ręki nie wezmą. Są nauczeni na tym uniwersytecie, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. Nie można tak sobie zabić ani tej ryby, mając nóż w ręku, ani człowieka. I proszę Państwa, to jest takie pesymistyczne rozważania z tej Unii Europejskiej, w której tutaj siedzimy, bo ta religia, że tolerancji, otwartości, braku agresji, no tutaj to jest religia, ona tutaj rządzi. Jest to kontrreligia oczywiście, do naszej. No i obawiam się, że to jest kres tej cywilizacji, znaczy w ogóle całej Europy, a nie cywilizacji. Być może ocalejemy, być może uda nam się, dzięki takim ludziom jak my, nas jest niewielu, nas w tej chwili podziela się poglądy, słucha mojego tego, 6 milionów tygodniowo ludzi. To jest niewiele, wyborców mamy 36 milionów, tak? Niewiele, ale to już jest coś. Ludzie tego słuchają, połowa się wścieka,
Prawda? Jedni mówią, jak to? Pan mówi jak Karol Darwin, no to nie wierzysz pan Darwina? Nie, no właściwie wierzę, no ale to przecież nie stosuje do człowieka. Stosuje się, proszę Państwa, stosuje się do człowieka również. Także, proszę Państwa, albo wrócimy do tej natury, wrócimy do sytuacji, w której narody mogą się bronić przed, załóżmy, zalewem imigrantów, bo to oczywiście cały czas o tym mówię, tylko nie wspominam, no albo tego nie zrobimy, no to nas zaleją. Instynkt samozachowawczy, proszę Państwa, instynkt samozachowawczy. To właśnie tyle, co miałem do powiedzenia na dzisiaj, bo się jeszcze niedługo spotkamy. Na razie za miesiąc wybory. Kłaniam się.